Szanowni Państwo, tytuł zawodowy inżyniera możecie również zdobyć, studiując na kierunku mechanika i budowa maszyn. Corocznie odpowiednie urzędy przedstawiają listę zawodów deficytowych. Niezmiennie na tej liście zawsze znajdują się właśnie automatycy i robotycy, mechatronicy, także mechanicy. Czy można uzyskać w tym obszarze wykształcenie wyższe? Tak, z pewnością w Państwowej Uczelni Zawodowej. O szczegółach opowie Państwu kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn, pan doktor inżynier Konrad Cichocki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie rektorze. Tak jak pan już był łaskaw wspomnieć, to co możemy uzyskać studiując na kierunku mechanika i budowa maszyn, to tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Tytuł, który jest bardzo ważny, tytuł, który daje nam możliwość pracy na różnych stanowiskach we współczesnych zakładach produkcyjnych. Absolwenci naszego kierunku mogą pracować zarówno jako konstruktorzy, jako technolodzy, a także jako inżynierzy procesu bądź kontroli jakości. No, nie możemy również zapomnieć o tym, że mogą być inżynierami utrzymania ruchu. Więc jak widzimy, cała bardzo szeroka gama zawodów związanych z mechaniką, możemy pracować w tych zakładach, kończąc właśnie specjalności, które mamy w naszym Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn na kierunku o tej samej nazwie. Co najważniejsze, zajęcia będą odbywać się w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnej Technologii. Realizujemy bodajże 8. bądź 9. cykl kształcenia w naszym zakładzie, ale dopiero teraz możemy w pełni, mogę użyć takiego słowa, możemy pracować w sposób zupełnie niezależny od innych instytucji zewnętrznych. Nie musimy już korzystać z uprzejmości chociażby Politechniki Łódzkiej, tak? Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu, więc to też jest na pewno zaleta. Ponadto mamy bardzo bogato wyposażone laboratoria i to zarówno te do nauk podstawowych jak fizyka i termodynamika, ale oczywiście te, które wiążą się już również z przedmiotami kierunkowymi, jak na przykład obrabiarki i obróbka ubytkowa, czy te już na zajęciach specjalnościowych, szczególnie ze specjalności automatyka i robotyka. Studiując na naszym kierunku będziecie Państwo mieli zajęcia zarówno z osobami o bogatym doświadczeniu naukowo-dydaktycznym, jak i tymi, którzy swe doświadczenie zdobyli pracując w przemyśle. Skład osobowy naszego zakładu to jest właśnie taki miks osób, które pracowały na uczelniach, ale też pracowały w przemyśle. Oczywiście, jeśli ktoś z Was będzie chciał kontynuować studia na studiach drugiego stopnia, możemy Państwu obiecać, że przygotujemy Was do tego. Będziecie mogli je podjąć na każdym kierunku technicznym. Nasza oferta na naszych studiów skierowana jest do osób pragnących pracować w szeroko pojętej branży mechanicznej. Zawody, jakie możecie wykonywać, wymieniłem już na początku mojej wypowiedzi. Jest to oferta dla osób, które zarówno niepracujących, jak i tych, którzy już pracują, ale to już zostało wielokrotnie podkreślone, czy w wypowiedzi pana rektora, czy moich poprzedników. Studia są ułożone w ten sposób, że w ciągu 2 pierwszych lat otrzymacie Państwo wiedzę taką ogólną, kierunkową, następnie 3 kolejne semestry będzie to już wiedza specjalistyczna z jednej z 2 specjalności, które w ramach naszych studiów możecie Państwo wybrać. Dzięki studiom na Państwowej Uczelni Zawodowej na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy powiedzieć, że staniecie się Państwo członkami wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej. Kilka słów o specjalnościach. Mamy 2, tak jak już wspomniałem. Pierwsza z nich inżynieria maszyn, specjalność, która była realizowana przez 7 cykli kształcenia, więc mam już ogromne doświadczenie w jej realizacji.
krótkie informacje, co Państwo mogą się nauczyć studiując na tej specjalności. No, zdobędziecie na pewno szeroką wiedzę z zakresu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń produkcyjnych, jakie możecie Państwo spotkać w zakładach pracy. Zdobędziecie również wiedzę z diagnostyki technicznej, jak również dowiecie się podstaw, jak funkcjonują przedsiębiorstwa produkcyjne, zdobędziecie wiedzę z logistyki, szczególnie z tej logistyki wewnątrzzakładowej. Oprócz tego zdobędziecie Państwo wiedzę na temat różnego rodzaju systemach produkcyjnych, zdobędziecie wiedzę o zarządzaniu procesami produkcyjnymi, jak i też nauczycie się programować obrabiarki sterowane numerycznie. Specjalność, która jest realizowana obecnie, to specjalność automatyka i robotyka. Tak jak już Pan Rektor wspomniał, zawód deficytowy, więc myślę, że warto stać się specjalistą w dziedzinie, której specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Czego nauczycie się na tych studiach? Na pewno wiedzę z zakresu automatyzacji procesów technologicznych. Zdobędziecie podstawową wiedzę na temat, co to są systemy elastyczne, czyli będziecie przygotowani do pracy w zakładach przemysłu 4.0, który wkrótce będzie przejmował panowanie nad naszymi zakładami produkcyjnymi. Oczywiście zdobędziecie również wiedzę, jak projektować, jak sterować, jak programować wszelkiego rodzaju roboty i manipulatory. Zdobędziecie również wiedzę z zakresu napędów stosowanych w tych urządzeniach, czyli będą zajęcia z napędów elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych. Chciałbym skończyć tym, że ostatnio wprowadziliśmy do naszego programu studiów jeszcze przedmioty związane z podstawami energetyki, gdzie studenci będą również w czasie zajęć mogli uzyskać uprawnienia SEP-owskie. Cóż, to wszystko, co miałem przygotowane na tą krótką wypowiedź. No, jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i nie zapominajcie również o kierunku mechanika i budowa maszyn. Dziękuję bardzo. Zobaczmy jeszcze, jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Tak, jeśli chodzi Pokażmy o... slajd, niestety. może. Aha, tutaj jest. No tak. No, przedmioty ścisłe, no, tego nie unikniemy, chcąc być inżynierami. Też musicie Państwo przyłożyć się do matematyki, fizyki czy chemii, prawda? No, jest również brany pod uwagę język polski i język obcy, więc myślę, że cała matura po prostu. Tak jest. I najlepiej zdany z tych przedmiotów będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Szanowni Państwo, największym chyba, może nie największym oprócz kadry, bardzo cennym atutem kierunku mechanika i budowa maszyn są nowoczesne pracownie i laboratoria dydaktyczne. Wydaje się, że jedne z najnowocześniejszych w naszym kraju, nie tylko w naszym regionie. Pan kierownik nagrał dla Was film, oprowadzi Was po Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii, które na Was czeka od października. Zobaczmy ten film. Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Cichocki, jestem kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Chciałbym Państwa zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni na kierunku mechanika i budowa maszyn. W ramach naszego kierunku realizujemy dwie specjalności, jest to inżynieria maszyn oraz automatyka i robotyka. Myślę, że szczególnie druga z tych specjalności może Państwa zainteresować, ponieważ cieszy się ona szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli naszych rad ekspertów działających przy naszej uczelni oraz lokalnych pracodawców, którzy uważają, że jest to bardzo perspektywiczny zawód. W ramach nauki na naszym kierunku zapoznacie się Państwo również z podstawami konstrukcji maszyn, z podstawami technologii budowy maszyn, ale też zdobędziecie bardziej szczegółową wiedzę. Jest to wiedza związana m.in. z napędami stosowanymi w automatyce i robotyce maszyn oraz z programowaniem różnego rodzaju urządzeń i maszyn, które w praktyce przemysłowej są stosowane. Tak więc to, że ukończylibyście Państwo nasz kierunek, daje Wam możliwości pracy
w przemyśle i są to różne, bardzo różnorakie stanowiska. Możecie pracować jako konstruktorzy, jako technolodzy oraz osoby, które eksploatują urządzenia i maszyny. Dziękuję i jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam.